Wylatywałem z Okęcia, gdzie wszystko było wypisywane ręcznie, wszystko się odbywało właśnie metodą taką bardzo chałupniczą, prostą. Ląduję na lotnisku w Lagos, gdzie już były komputery, screeny. Rosja w tej chwili wraca do Afryki. Powiesz coś więcej? Żeby zobrazować widzom, jakie sytuacje mają tutaj miejsce i jakie sytuacje nigdy nie dotrą do Polski medialnie. Witam Państwa bardzo serdecznie w przedostatnim odcinku z serii Burkina Faso z Jak to daleko. Moi drodzy, dzisiejszym gościem, a mianowicie duszą odcinka będzie Jacek. Odkryjemy to, co tutaj robi w Burkina Faso, ale i nie tylko, bo Jacek nie jest tylko i wyłącznie Burkina Faso, ma naprawdę przebogatą, kolorową przeszłość. Zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podajcie odcinek dalej, żeby nasza dusza odcinka ze swoim przekazem dotarła jak najszerzej we wszystkie strony świata. Zapraszam na odcinek. Jacek, witam serdecznie. Witam. Jacku, ściskam dłoń. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo Jacek miło. to jest, moi drodzy, widz kanału. Tak, od ponad 2 lat. Od ponad 2 lat. I nasze drogi tutaj, że tak powiem, przez Adama się połączyły. Nie byłem świadom, że Jacek jest tutaj. Jacek, ile lat już w Afryce? No tak w sumie, bo to były przyjazdy, wyjazdy, 27 lat, tak mogę powiedzieć. Kawał czasu. Skąd jesteś w Polsce, żebyśmy mogli widzów... W Polsce urodziłem się w Warszawie, a mieszkałem potem pod Warszawą, w Brwinowie, a teraz moi rodzice mieszkają w małej wiosce koło Teresina. No tak, ale też trzeba zaznaczyć, że niegdyś przyjeżdżałeś na Podlasie do Siemiaty czy w odwiedziny, nie? Nasze drogi gdzieś tam się przecinały. Tak. 2000 któryś rok, ja jeszcze byłem młody chłopak w szkole podstawowej, a ty już przyjeżdżałeś, wiesz, w te moje strony. Przyjeżdżałem właśnie na zaproszenie mojej kuzynki, która była siostrą, jest siostrą, była katechetką właśnie w jednej ze szkół w Siemiatyczach, no i zapraszała mnie, prawda, jako misjonarz. Spotkanie z misjonarzem, to właśnie chyba 3 razy byłem w tych Siemiatyczach. Powiedz Jacek, w jakich krajach miałeś okazję, wiesz, prowadzić misję i działać? Pierwszym krajem mojej działalności misyjnej to był Niger. Mocno. Już na początek. No tak, na sam początek, od razu. Nie powiem na głębokie wody, bo to jest kraj pustynny, także. Ale piękny kraj. Jestem do tej pory bardzo przywiązany, bardzo mi się podobał, bardzo ciekawy pod każdym względem. Który to był rok? No właśnie, 90? pierwszy raz przyjechałem tam w 90 roku. Potem wróciłem w 96 roku. Wyjechałem w 2004 no i potem już były właśnie inne kraje. Takie jak Ghana, jak dobrze pamiętam. Burkina Faso, Ghana i teraz jestem z powrotem w Burkina Faso. Ale bardzo jestem przywiązany ciągle do Nigru. Lata 90. Niger, mało informacji. Skąd inspiracja na to, żeby przyjechać do Nigru? To była inspiracja moich przełożonych. My sobie nie wymyślamy, dokąd my pojedziemy, tylko to nasi przełożeni nas wysyłają tam, gdzie jest potrzeba właśnie misjonarzy. No i nie pomylili się, albowiem bardzo, bardzo był to czas taki piękny, dużo doświadczeń, dużo przeżyć, nie zawsze pozytywnych, ale jak mówię, do tej pory z wielkim sentymentem wspomniałem. Lata 90. No, przełożeni to przełożeni, okej. Czasami może sami nawet nie byli w Nigrze. Nie byli. Nie byli, ale teraz wiesz, chodzi o to, że teraz żyjemy w erze internetu, informacji. Dokładnie. Wklepujesz sobie, co się dzieje w Nigrze i wiesz, nie? A wtedy, czy ty miałeś jakiekolwiek informacje wtedy o tym, co się dzieje w Nigrze? Jak to wygląda? Czy ty byłeś wtedy w Afryce wcześniej? Byłem wcześniej w Afryce. Jeszcze jako świecki człowiek byłem w Nigerii. W Nigerii? Tak. Też mocno. Też mocno, tak.
To było no, 40 lat temu już, w 85 roku. Przyjechałeś tak po prostu w podróż? Nie, pojechałem w ramach wymiany studenckiej. Ja byłem studentem na afrykanistyce na Uniwersytecie Warszawskim. O, widzisz, to się też minęliśmy. W sensie, no nie te dekady, ale faktycznie też gdzieś tam miałem okazję. No. I Czyli... także, no właśnie, ja tak powiem, że ta Afryka to gdzieś za mną chodziła to od małego dziecka. Ja jako mały chłopak palcem po mapie jeździłem, prawda, po Afryka. Wszystkie stolice, wszystkich państw afrykańskich znałem na pamięć. No i tak w pewnym momencie rozeznałem, że to chyba od Pana Boga jest właśnie to, żebym spędził moje życie w ten sposób, poświęcając się Afryce i jej ludziom. Była afrykanistyka, inspiracja Afryką, a teraz pytanie, które przychodzi do głowy, czy skończyłeś studia? Tak, skończyłem. Skończyłeś studia? Tak, byłem w wojsku nawet, bo wtedy to były czasy, kiedy była obowiązkowa służba wojskowa, tak więc odrobiłem rok służby wojskowej. Dobrze wspominasz? To było inne wojsko, byłem w armii, która należała wciąż do Układu Warszawskiego. Czy dobrze wspominam? To był taki ciekawy okres, nie żałuję tego, bo nauczyłem się strzelać, począwszy od małego pistoletu. W Nigrze się przydało? Nie, na szczęście nie. Na szczęście nie. Także wszystkie doświadczenia, przez które przeszedłem, czegoś mnie nauczyły, coś mi doświadczyły. To teraz tak sobie myślę, że przełożeni na dobrą sprawę troszkę też poszli za twoimi zainteresowaniami, nie? Zgadłeś, tak to było. I teraz nawet, jeżeli wiesz, ja osobiście znam dosłownie na jednej dłoni, mogę policzyć ludzi, którzy byli w Nigrze, a co dopiero, wiesz, w latach 90. wysłać człowieka do Nigru. No to musi być zapaleniec. Musiał być zapaleniec. Być może, prawdopodobnie, na pewno, tak. Jacek, chodzimy sobie po terenie... Tak, jest to teren seminarium należącego do misjonarzy Afryki. Seminarium się nazywa Maison Lavigerie, dom Lavigeriego. Patronem jest założyciel naszego zgromadzenia, francuski kardynał Karol Lavigerie, który urodził się dokładnie 200 lat temu. W krainie Basków. Dokładnie. I tutaj dlaczego nawiązuję do tego, ponieważ nie jesteś tutaj przypadkową osobą, jesteś tutaj szycha. Nie wiem, czy szycha, to znowuż to jest decyzja przełożonych, ja się o to nie prosiłem. Poproszono mnie, żebym był tutaj rektorem. Tak więc szycha, nie wiem, no na pewno jest to więcej odpowiedzialności, służby, nieraz nieprzespanych nocy niż zaszczytów. Tak? No tak. A powiedz, Jacek, tutaj mieszkacie? Tak, to jest taki najnowszy budynek. Najnowszy tutaj? Tak, ładnie. Sobie prawda? Mieszkacie i każdy ma, 4 was tutaj jest? Jest nas 4 formatorów i są 4 budynki i mamy tutaj 30 studentów. Filozofii. Bo to jest tak, że oni przyjeżdżają tutaj na taki licencjat. Tak, to jest powiązane że na końcu tego pobytu tutaj otrzymują licencjat. Tak więc jest ich 30, no i mieszkają są podzieleni. Tutaj? Tak. No właśnie ich teraz nie ma, bo wyjechali sobie na przerwę. Ale wiesz co, latem to jest coś niesamowitego. Latem to tak trawa rośnie, to wszystko co jest suche, to tu w ogóle po kolana trawa. Tak szybko. W sensie w porze deszczowej. W porze deszczowej, no tak, latem. Powiedz Jacek, jesteś studentem, lata 1985 rok, wyjeżdżasz na wymianę studentów. Tak. Na stypendium. Ile tam byłeś w tej Nigerii? Rok akademicki, także 10 miesięcy. Długo. Długo, tak. I Nigeria w tamtym czasie wciąż była, że tak powiem, liczna. Tych ludzi było dużo. Tak, już wtedy była liczna, tak. Jak pamiętasz te wspomnienia? No te wspomnienia, no oczywiście to jest pierwszy kontakt z Afryką. Pojechaliśmy całą grupką naszą, było nas 7 osób, które pojechaliśmy tam. No i oczywiście jak się studiuje afrykanistykę, to jest marzeniem, żeby pojechać, dotknąć swoimi stopami
tego kontynentu, no i się udało. No i pamiętam właśnie, jak wylądowaliśmy, lecieliśmy Tupolewem linii Interflug, nerdowskimi liniami. Jak wylądowaliśmy, właśnie, no, wszyscy krzyczeliśmy aż, tak pamiętam to, takiego zachwytu, nie? Patrzymy, palma, prawda, o, czarny człowiek idzie. I potem jak jechaliśmy przez te chaotyczne ulice Lagos, no to też nam się buzie nie otwierały ze zdziwienia, z zachwytu i z radości, ale byliśmy bardzo, ponieważ byliśmy stypendystami rządu nigeryjskiego, więc byliśmy bardzo dobrze przyjęci w jednym z najlepszych hoteli. Tam przez 3 dni nas ugoszczono w Ikoi Hotel, także wszyscy nam się kłaniali prawie. A jak wspominasz ten czas wykładowców, studentów? Życzliwi, otwarci? Tam w Nigerii, tak. Zresztą ja byłem na takim renomowanym uniwersytecie, Ahmadu Bello University w Zarii, gdzie ten uniwersytet był znany z tego, że studiowali tam studenci z zagranicy, tak więc jak myśmy tam byli studenci z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, tak więc bardzo, bardzo dobra kadra, bardzo dobrze, że byliśmy przyjęci i tak mi się wydaje, że te 40 lat temu Nigeria była jednak innym krajem, a może ja nie wszystko rozumiem, nie wszystko widziałem, ale w każdym razie na kampusie, gdzie mieszkałem, no, nie było ani żadnych tam konfliktów na tle religijnym czy etnicznym. Może to było tak, dlatego, że wszyscy byliśmy młodzi, prawda? 85 rok, jeszcze przed zmianą ustroju w Polsce. Tak. Polska taka wciąż, można powiedzieć, próbująca się wydostać z gliszczy jeszcze II wojny światowej poniekąd. Ta gospodarka taka nie wiadomo w sumie, czy ona, w którą stronę ona idzie. Nie było wiadomo. No właśnie. I trafiasz do Nigerii. Czy był jakiś taki szok kulturowy, taki szok, że tam jest, że tak powiem, biedniej? Nie, to było odwrotnie. Wylatywałem z Okęcia, gdzie wszystko było wypisywane ręcznie, wszystko się odbywało właśnie metodą taką bardzo chałupniczą, prostą. Ląduję na lotnisku w Lagos, gdzie już były komputery, screeny, prawda, i tak dalej. To było właśnie dla mnie taki pierwszy szok. Idziesz do sklepu, a tam 85 rok w Polsce to ciągle kartki były, prawda? I puste półki. Puste półki. Idziesz do sklepu w Nigerii, a tam wszystko jest, łącznie z Coca-Colą, prawda, która była jakimś tam obiektem marzeń w Polsce. Dżinsy, telewizory, właśnie, lodówki. Tak, wideo, to też pamiętam, że no ja mieszkałem na kampusie w akademiku i tam właśnie moi koledzy z Nigerii, oni mieli magnetowidy w swoich pokojach, więc dla mnie to był kolejny szok. Tak. I co, oglądaliście filmy na VHS-ie? Tak, pierwszy raz oglądałem tam właśnie Rambo, Łowca Jeleni, także nawet właśnie ci Nigeryjczycy byli tacy zaskoczeni, bo ja tak reagowałem, wow, mówię, masz magnetowidy, wy to nie macie? Nie, mówię, no my to mamy taki program w telewizji raz na tydzień, jest, to się nazywa Wideoteka, gdzie nam puszczają wideoklipy. Wow. Także tak, no ale oczywiście bieda też była. Nie ma kraju, w którym nie ma biedy. Dokładnie. Ale te ulice, kiedy chodziłeś, wiesz, po tym mieście, po Lagos, bo to jest jedno teraz największe miasto w Nigerii, takie, powiedziałbym, rozrasta się w takim stopniu niekontrolowanym. Dokładnie. Ono nie wygląda przyjaźnie, jest tam ogromne rozwarstwienie, że tak powiem, społeczne na biednych i bogatych. Ta średnia grupa. Czy wtedy było zauważalne takie rozwarstwienie, że było tak, wiesz, dużo na ulicach biednych ludzi? Przychodzi coś do głowy? Ja powiem tak, jak ci powiedziałem, my byliśmy stypendystami rządu nigeryjskiego. Oni nas umieścili w naprawdę bardzo dobrym hotelu. Dali nam autobus z kierowcą i prawdopodobnie ten kierowca nas obwoził po miejscach, które warto było zobaczyć. Slumsy i inne dzielnice, prawda, biedy były skutecznie omijane przez pana kierowcę. To co pamiętam z Lagos. Także pamiętam Lagos, właśnie Victoria Island i Koi Island jako wow, takie no, Floryda, Kalifornia razem zmieszane, Beverly Hills. Nie? Także tak to było. No potem właśnie już kiedy pojechałem
na północ, gdzie to już na własną rękę, prawda, jak sam wiesz, to najlepiej się odkrywa, tak, gdzieś tam właśnie jeżdżąc jakimiś tam autobusikami, taksówkami, no to wtedy jest możliwość właśnie dostrzeżenia tych realiów, które, prawda, kierowca rządowego autobusu nie chciał nam pokazać. Jacek, jak opowiadasz o tych przeżyciach z 85, to normalnie, wiesz, aż ciężko uwierzyć, że to był tak rozwinięty świat. Afrykański świat, nie? Tak, tak. No, Później przychodzą lata 90. Trafiasz do seminarium. Jak? Tak. Jak po prostu, wiesz, co się stało? Co się stało? No dobrze, to takie zwierzenie już prawie, że intymne, prawda? Więc ja spotkałem właśnie misjonarzy podczas mojego pobytu w Nigerii. Polaków? Nie, ale misjonarzy właśnie z mojego zgromadzenia i Polaków nie było tam polskich misjonarzy. Zresztą chyba do tej pory nie ma polskich misjonarzy w Nigerii. I no właśnie to, co zobaczyłem, rozmowy i tak dalej, to tak powiedziałem sobie, no czemu nie? Ja jako, że byłem zawsze jakimś tam, nie wiem, czy pobożnym, ale gdzieś tam no, Pan Bóg zawsze był obecny w moim życiu, więc mówię, czemu nie? No i potem udało mi się właśnie znaleźć takie zgromadzenie, gdzie to nie ma innego wyjścia, tylko trzeba wyjechać do Afryki. No i mówię, wow. No czyli widzisz, znalazłeś poniekąd, znalazłeś drogę, żeby do tej Afryki wrócić. Dokładnie tak. I żeby, wiesz, żeby mieć tutaj tą misję. Myślę Czarek. sobie tak, jest Czarinka. A to Czarinka, dokładnie. Czarinka, tak, tutaj tego, ale macha ogonem? No chodź, pomachaj ogonem, że nie ugryziesz. No dobra, ale taka protekcjonalna tutaj Jacka próbuje obronić od ciężkich tak, pytań. Dokładnie. Lata 85, 90, który lądujesz w Nigrze? W 95? W 90. W 90 już? Tak. To ty szybko powiem, szybko ta... Nie no, ja już stary jestem. Nie jesteś stary, kariera, że tak powiem, afrykańska nabierała tempa. Trafiasz do Nigru w latach 90. i tam też był taki dostatek, jak w Nigerii? Nie. No, Niger to jest jednak kraj położony na pustyni, gdzie klimat jest bardzo destrukcyjny, prawda? Także tam Sahara, która się wdziera coraz bardziej, wszystko zależy, rolnictwo bardzo, bardzo proste, wszystko zależy, czy deszcz spadnie, czy nie. Jakieś uprawy bardzo, bardzo takie proste, proso, sorgo, także nie, no, czyli bardzo biedny kraj. Względem Nigerii był szok. Był szok, tak. Pamiętasz swoje odczucie, kiedy, wiesz, miałeś pierwszy kontakt? Tak, żebrzący na ulicach. W Nigerii tego tak nie widziałem, nie wiem jak to jest teraz, ale to były żebrzący na ulicach, no potem zrozumiałem gdzieś kontekst, że z jednej strony są ludzie rzeczywiście, którzy żebrzą z potrzeby, no ale z drugiej strony Niger to kraj na wskroś muzułmański, gdzie żebranie jest niejako jednym z elementów, które towarzyszy, prawda, islamowi. Skoro jednym z filarów islamu jest jałmużna, no to trzeba komuś dawać tą jałmużnę. Tak wydaje mi się, że to są tacy... System się zamyka. System się zamyka, no właśnie. Gadu, ale trzeba też pogadać o kwestii bezpieczeństwa w Burkina Faso. W sumie w Burkina Faso spędzasz, bo jesteśmy tutaj tak, już ponad siódmy rok. 7 rok. Prawda? Z tym bezpieczeństwem jest różnie, wiadomo. Teraz też nie jest najbardziej, że tak powiem, stabilny czas na to, żeby odwiedzić Burkina Faso. Październik 2024 rok. Powiesz coś więcej? Żeby zobrazować widzom, jakie sytuacje mają tutaj miejsce i jakie sytuacje nigdy nie dotrą do Polski medialnie. Więc Burkina od 2015 roku znajduje się niestety pod nieustannym wręcz atakiem, presją różnych ugrupowań islamistycznych, dżihadystycznych. Niektórzy mówią, że to są właśnie ci sieroty po Kaddafim, prawda, i tak dalej, mało ważne. Do tej pory ciągle te grupy tych terrorystów islamistycznych są obecne, zajmują
duży obszar kraju, lokalna armia, są tu też uruchomione takie siły popularne, powiedzmy, obrony kraju. Starają się robić co mogą. Pewne sukcesy są, no ale niestety są też i dramaty. Właśnie tutaj wspomniałeś o październiku zeszłego roku, gdzie miała miejsce masakra tutaj w takiej miejscowości niecałe 100 kilometrów od Ouagadougou, gdzie ponad 400 osób zginęło. Był to taki ogromny szok. Jak się jest w Ouagadougou, jak widzisz, życie toczy się normalnie, prawda, i sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, że kraj jednak żyje w nieustannym zagrożeniu terrorystycznym. I kiedy dociera taka informacja, właśnie jak to wydarzenie z października ubiegłego roku, no to ciarki przechodzą przez plecy i to pokazuje, że właśnie ci terroryści, oni ciągle mają środki, pieniądze, ktoś ich finansuje, ktoś im dostarcza broń, pojazdy, paliwo i to jest takie nienapawające optymizmem. Do Polski ta informacja nie dotarła. Myślę, że do wielu krajów nie dotarła. Cenzura informacji tutaj w Burkina Faso istnieje. Tak mi się wydaje. No, Filtrują. Ale wydaje mi się, że podobnie jest w przypadku wojny z Rosją i Ukrainą też, prawda? Bardziej mówi się o sukcesach. Do tej pory nie wiemy, ilu żołnierzy ukraińskich zginęło na froncie, tak więc mi się wydaje, że to, no, Burkina jest po prostu też w stanie wojny i ta optyka opisywania wydarzeń obowiązuje także i tutaj. Pojawia się, Jacku, jedno pytanie. Dlaczego? Dlaczego, że tak powiem, ludzi, którzy ciężko pracują w polu, mieszkają w glinianych chatach bardzo często, przekrytych blachą, jak już ktoś ma troszkę więcej pieniędzy. Dlaczego oni? Tak, to jest pytanie, to jest prawda, więc zauważyłeś już, że Burkińczycy są ludźmi bardzo pracowitymi i mi się robi po prostu bardzo szkoda tych ludzi, bo no, nikt nie zasługuje na to, żeby być prześladowany przez terrorystów, ale ci ludzie właśnie, gdzie naprawdę tak z pracy swoich rąk żyją i pragną właśnie pokoju, to jest w ich naturze. O Burkińczykach się mówi, że to jest kraj ludzi prawych. No właśnie i to jest to coś na rzeczy, jest to prawdą, tak więc no niestety te wszystkie ruchy to jest część, powiedziałbym, tego globalnego terroru, którego Burkina niestety padła ofiarą. Poza tym są też ten globalny konflikt między mocarstwami, międzykulturowy, międzycywilizacyjny. No i ta biedna Burkina właśnie tak się znalazła gdzieś w środku tego zamieszania. Młotem a kowadłem, Między młotem a kowadłem. Tak. No ale mimo tego ja ciągle widzę, że ludzie w Burkina są bardzo tacy ciągle prości, uprzejmi, ciągle otwarci i no, jedyną rzeczą, której oni pragną, prawda, oni mówią, czy susza, czy powódź, czy to wszystko, my do tego jesteśmy przyzwyczajeni, możemy sobie z tym dać radę. To, czego naprawdę pragniemy, to jest pokój. Bo tutaj w Ouagadougou znajdują się obozy dla przesiedleńców wewnętrznych, a zatem ludzie, którzy uciekli właśnie z północy czy wschodu kraju, po prostu w znalezieniu jakiegoś spokojnego miejsca. Tak więc naprawdę to dążenie do pokoju jest takim pragnieniem gdzieś tam płynącym z głębi serca. Myślę, Jacku, że chyba wszyscy ludzie, gdzie w kraju panuje po prostu wojna, konflikt, pragną tego spokoju. Bo co zwykły człowiek, wiesz, ma jaki interes w tym, żeby walczyć? Nie ma żadnego interesu. Spokój ducha jest najważniejszy. Dokładnie. I tym bardziej, że no właśnie mówimy tutaj o tym terroryzmie islamskim. Burkina ma bardzo długą tradycję takiego współżycia pokojowego między właśnie wyznawcami tych dwóch religii, islamu i chrześcijaństwa. I z drugiej strony to można
można pochwalić gdzieś postawę właśnie tych zwykłych Burkińczyków, że to, co się dzieje, właśnie te wszystkie akty terroru nie powodują jakiejś eskalacji właśnie takich negatywnych emocji, powiedzmy, że chrześcijanie przeciwko muzułmanom. Chyba chciano pomieszać to, tak? Włączyć tę religię do tego konfliktu. Prawdopodobnie chciano, ale no mówię, gdzieś ta natura Burkińczyków jest chyba właśnie silniejsza niż te różne manipulacje płynące z zewnątrz. Wagadugu, stolica, flagi bardzo często Nigru, Mali, Burkina Faso rzecz jasna i obok nich oczywiście flaga rosyjska. Mówię oczywiście, bo jest ich tak dużo, że nawet jakbym zdjął okulary, to bym je zobaczył. O co chodzi? O co chodzi? No więc te 3 flagi to jest nawiązanie do tego aliansu, który w tej chwili się utworzył pomiędzy tymi 3 krajami, Burkina, Niger i Mali, gdzie obecne rządy są to rządy wojskowych, którzy doszli do władzy poprzez zamach stanu. Flaga rosyjska, wydaje mi się, że to jeszcze nawiązuje też do długiej historii relacji między Afryką a jeszcze Związkiem Radzieckim. Związek Radziecki był bardzo mocno obecny w Afryce i Burkina Faso była jednym z takich krajów, gdzie to Związek Radziecki dużo oddziaływał. Tak? W Moskwie był Uniwersytet Patrice'a Lumumby, gdzie studenci z Afryki się kształcili. Otrzymywali bardzo dobre wykształcenie skądinąd. A więc ta relacja ze Związkiem Radzieckim była długa i owocna. No potem po rozpadzie Związku Radzieckiego ta współpraca się zatrzymała. No a teraz właśnie te 3 kraje Sahelu, gdzie to właśnie na czele których stoją tacy mocni ludzie wojskowi, więc oni szukają takiego wsparcia u innych mocnych przywódców. No a najmocniejszym z tych przywódców w tej chwili, zdaniem ich, jest Putin. Nasz prezydent Burkina Faso w zeszłym roku udał się z wizytą do Moskwy, gdzie był przyjęty oczywiście przez Putina i potem do zdjęcia stał zaraz po prawej stronie Putina. Rosja w tej chwili wraca do Afryki, do tej części Afryki. Otwarto ambasadę, przyjeżdżają rosyjscy wojskowi. Otwarto nawet kościół prawosławny, co jest ciekawe. Także jest odrodzenie tego sentymentu, prawda, dawnego sentymentu prosowieckiego. Teraz jest to sentyment prorosyjski. Wiąże się też to z takim nastawieniem antyzachodnim oczywiście, gdzie to Zachód, prawda, to jest degrengolada moralna, etyczna, gdzie tylko pieniądz się liczy, tak więc trzeba szukać sprzymierzeńca poza Zachodem, czyli obecnie w Rosji. No i z tej konsekwencją tego są takie zewnętrzne oznaki, jak flagi rosyjskie, które sobie powiewają. I też wizerunek Putina, nie? W przestrzeni publicznej. Coraz mniej na szczęście, także tak. Jacek, zbliżamy się do końca odcinka. Zapytam Cię teraz w imieniu widzów i swoim, czy Twoim zdaniem wizyta w Nigrze, wizyta w Burkina Faso, czy wizyta w innych krajach, gdzie byłeś, na przykład w Ganie, do którego kraju powinni pojechać, a do którego może faktycznie byś odradził? Wszystkie te kraje, o których wspomniałeś, są naprawdę bardzo interesujące kraje. Jest co zobaczyć, czego doświadczyć pod względem kulturowym i każdym innym. No niestety realia są takie, że na razie ani do Nigru, ani do Burkina Faso nie polecałbym z żalem podróży. Gana jak najbardziej. Gana jest bardzo pięknym krajem. 7 lat spędziłem w Ganie. Dla mnie Gana to jest taka Afryka w pigułce, prawda? Bo na południu mamy
ocean, jest las tropikalny, sawanna i na północy jest już właśnie taka strefa Sahelu. I w Ganie jest dużo rzeczy do zobaczenia, no i przede wszystkim jest bardzo bezpiecznie w tej chwili. No i miejmy nadzieję, że za niedługi czas również Burkina Faso czy Też będzie Niger stają bezpieczne. się krajami. Jacek, czy ty widzisz siebie w Burkina Faso, biorąc pod uwagę sytuację obecną, czy ty widzisz siebie za 5 kolejnych lat tutaj? Czy czujesz, że może, wiesz, zrobisz tak zwany programowy odwrót na sandale i może stąd się ewakuujesz? Nie planuję takiego. No, jak gdzieś tam się zaangażowałem poprzez moją przysięgę misyjną, prawda, tak jak w przysiędze małżeńskiej, na dobre i na złe, także na razie jestem. Mam nadzieję, że właśnie zdrowie mi dopisze, warunki zewnętrzne też, tak żebym mógł tutaj kontynuować swoją posługę misyjną jak najdłużej, jak to możliwe. Bo... Czego możemy ci życzyć z widzami na koniec? Zdrowia, bo to ważne. Żebyś nie złapał dengi? Żebyś nie złapał dengi, Malarii dokładnie. też jak najmniej? Tak, cierpliwości, wyrozumiałości. Trzeba mieć dużo, co? No i ja bym ciągle, prawda, był jak do tej pory zafascynowany Afryką. Każdego dnia, prawda, jak się budzę, wychodzę w miasto i widzę, to ciągle mówię, wow, jakie to ja mam szczęście, że ciągle jestem w tej Afryce. Ściskam dłoń. Jacku, bardzo dziękujemy za fajne przedstawienie, znaczy fajne, no to tak zabrzmiało, źle zabrzmiało, za ciekawe, interesujące przedstawienie wspomnień, które pokazują, że Afryka nie zawsze była taka, jaka jest, tylko Afryka była niekiedy w pewnym momencie historii jeszcze dalej niż Polska. Tak, no jeśli sięgniemy do pradziejów, to przecież korzenie ludzkości są tutaj, w Afryce. W Afryce, moi drodzy. Tak jest. Jacku, dziękuję ci bardzo w imieniu swoich widzów za poświęcony czas, za wiedzę, za doświadczenia. Trzymamy kciuki, żeby zdrowie ci dopisywało i żebyś mógł realizować swoją misję. No, do zobaczyska. Właśnie. Ja też dziękuję bardzo. To nie było umówiona wizyta, to jest zupełnie absolutna niespodzianka, z której bardzo się cieszę. I zarówno dla mnie ogromna niespodzianka, Jacku. Nie myślałem, że się spotkamy. Nie sądziłem, że tu jesteś. Cieszę się, że ktoś czuwa i że tutaj mogłem być. Raz jeszcze. Dziękuję, dzięki. Jacku. Wszystkiego dobrego. Łapeczka, komentarz, dobre słowo, podanie odcinka dalej. Pamiętajcie. Nasza dusza odcinka dała taką, że tak powiem, wiedzę o Burkina Faso, że ja jestem zafascynowany, Jacku. Żałuję, że nie ma więcej czasu na to, żeby z tobą jeszcze pogadać. Tak jak wspomniałem na początku odcinka, jest to przedostatni odcinek z tej serii. Kłaniam się nisko. W tym roku jadę do Polski na wakacje, może się spotkamy w Siemiatyczach. Na Podlasiu. Dokładnie tak, mój drogi. Pamiętaj, baza główna, jak to daleko. Ale ty na pewno będziesz gdzieś bardzo, bardzo daleko. Może nie. Kontakt masz, no to więc wszystkiego dobrego. Moi drodzy, trzymajcie się, do usłyszenia czołem.